W poprzednich dniach wygrzewałyśmy tyłki na rajskich plażach, męczyłyśmy nasze łydki na górskich wyprawach, a dziś, kiedy popsuła się pogoda, wybrałyśmy się do małej miejscowości Wikten i odwiedziłyśmy warsztat, w którym powstają szklane arcydzieła. Udało się tutaj u Pana zamówić malutkie serduszko, mimo tego, że przy kasie nam nie pozwolili, powiedzieli, że nie ma takiej usługi. Ale pan sąsiad ze Słowacji robi dla nas wyjątek i zrobi nam serduszko malutkie na pamiątkę, ale ekstra. Budynek, w którym się znajdujemy, został zbudowany w większości z lokalnych materiałów, takich jak drewno, torf i kamień. Natomiast produkowane szkło jest z surowców wtórnych mieszanych z mlecznym kwarcem z gór Lofotów. Wyroby te tworzy nasz sąsiad ze Słowacji. Jest to bardzo sympatyczny człowiek, który z pewnością odpowie na wszystkie Wasze pytania. Cały ten spektakl tworzenia jest oferowany dla turystów przez całe lato i zupełnie za darmo. Temperatura przy piecach jest naprawdę gorąca, zatem możecie się schłodzić jakimś napojem lub też kawką w pobliskiej kawiarni, a także na pięterku rozsiąść się wygodnie w fotelach i rozejrzeć po przepięknej okolicy. Cały proces tworzenia jest bardzo interesujący, dlatego gorąco Was zachęcamy do odwiedzenia tego miejsca i skorzystania z tej atrakcji. Super. Dzień dobry. Dobry. Jesteśmy teraz na pięterku z rycerką. Można wejść jeszcze pięterko wyżej i podziwiać sobie fajne widoczki przez okienka, ale można też obserwować tutaj pracę pana z góry. Kupiliśmy słodkie serduszka, za to serduszko dla tego pana, które nam specjalne zamówienie zrobił. A te zakupy nas kosztowały. Właśnie dźwigam 433 korony. Nic dla pana, proszę pana. Co by pan chciał? Ale mamy dla pana coś dobrego. Dla pana będzie jabłuszko. O, jabłuszko, miami. Lubisz jabłuszka? To trzeba schować, to co wziąłam do milkshake'a. Więc trzeba do jakiejś reklamóweczki. Może zamienimy z jabłkami. Muszę zrobić miejsce na mleko. Gdzie one stały wcześniej. Weź wyciągnij to, a wsadzimy to. Jedziemy właśnie do miejsca, w którym podobno najpiękniej widać północne słońce. Póki co są chmurska i wygląda, że będzie lało, ale jeżeli będziemy miały trochę szczęścia, to od wieczora ma się przejaśnić i pokazać nam najlepszy spektakl ever na niebie. Lofot.
zaparkowały się na parkingu i jesteśmy pod Lofoten Viking Muzeum. Nie było tego w planie, ale skoro już tędy przyjeżdżałyśmy, to zdecydowałyśmy zajechać, bo jest opcja przepłynięcia się łódką wikingów w cenie. I jeżeli będzie dostępna na dziś, to skorzystamy z tej atrakcji, a jeżeli nie, to jeszcze się zastanowimy. Zobaczymy, póki co idziemy. Tak się prezentuje z daleka. Chyba w końcu się tej kupy pozbędę. A widzisz, nasz piesiu został w samochodzie. I tak się prezentują ceny, czyli 225. Na randkę z rycerką się szykuje, coś szykownego znaleźć tu próbuję. Może ta się jej spodoba, może ta, a może ta, którą wybrać mam, czy tą, czy tamtą. Chyba to będzie ta. Te ciżemki, rycerki, czy się je spodobają, kręcił, coś mielił. No, proszę, jak posuszyłyśmy rybki na trudne czasy. Jak zwykle ja muszę w domu robotę odwalać. W izdebce pościelić łóżko, owczą kołdrę poprawić. Na rybkę. Idę teraz coś ugotować. Zatopiony. Mów mi dziś, królewno wikingowo. To ja tu decyduję. Gdzie moja zwierzyna? Gdzie moje żarcie? Rycerka, ja jestem godna. Natychmiast idź mi coś upolować. Bo inaczej czeka cię
kara, klapsy, dupapsy. Albo ci tym nawtryniam. Więc natychmiast na polowanie! Jakie tutaj mają sprzęty, ciężkie sprzęty. Już mi się ciżemki, kurde, w ziemię wbijają. Ciężkie. Ciżemek z tamtych czasów został mi na nodze. Wicerka, a skąd my w ogóle się tutaj znalazłyśmy? Powiem wam, że powrót do normalnych czasów nie jest taki oczywisty i taki prosty. Znowu się zgubiłyśmy. Udało nam się wcisnąć 2 ostatnie osoby na 17:30. Zapisy są dokonywane tutaj przy tej stodole. Także mamy farcika i odpływamy za 15 minut. Nasza łódź już dopływa. 5 minut przed odpłynięciem należy się zgłosić po odpływ kamizelek. Meldujemy się ze środka, z pokładu łodzi wikingów. Razem z przywódcami, wikingami, kapitanami. Żeglujemy. Dzień dobry. Wow! Lofot Viking Muzeum. Skorzystałyśmy w cenie biletu z przepłynięcia się repliką łodzi wikingów znalezionej na południu Norwegii i płynęliśmy pod żaglem. A jak stara jest ta łódka? Ta konkretnie jest ma 23 lata i była zbudowana pod Gdańskiem w Polsce. Oryginał jest z końcówki IX wieku. I są jakieś szczątki tego? Oryginał można obejrzeć w Oslo w Muzeum Łodzi Wikingów, które to muzeum teraz ma remont, więc to dopiero za rok możemy tam pojechać i zobaczyć. Ale są też miejsca, gdzie są inne łódki z tamtych czasów, na przykład w Danii, w Roskilde. Dzięki wielkie. Proszę. W drodze do Łodzi mijamy toaletę, miejsce na ognisku, małą kafeterię, można sobie się napić kawki i piwka, czegoś zimnego, a także można skorzystać z atrakcji rzucenie toporkiem i strzał z łuku.
Teraz rycerkę wam pokażę, jak się strzela. Wow. Tutaj po drodze, do tej łodzi są w ogóle mega fajne atrakcje i dla dzieci, i dla dorosłych. I tu jest na przykład, żeby trafić szyszką. Dobra, ja tego dziada trafię. Mustasza. Kurde. Czółko. Jej! Udało się. Jej! Mamy ostatnie 50 minut otwarcia muzeum, a został nam jeszcze jeden cały budynek. Przy zakupie biletu mówicie, w jakim języku, skąd jesteście, i dostajecie taką karteczkę ze wstępnymi informacjami. Akurat nie tą. Tylko tą. I na przykład mamy tutaj w języku polskim kilka informacji o przejażdżkach łodzią, o kawiarence muzealnej i tak dalej. Tutaj jest mapka. I zaraz przy wejściu jest utstelning, czyli wystawa. I jak skierujecie się tutaj i później odbijecie w lewo koło tego traktora, tam będzie sala filmowa i tam będą co 20 minut puszczane filmy. My to opuściłyśmy, ale wy nie musicie, wy możecie skorzystać. Są dostępne toalety, sklepiki, kawiarenka i później idziecie na zwiedzanie muzeum. I nie przegapcie przejażdżki łodzią. Idźcie tam wystarczająco szybko, bo kolejeczka może się okazać, że będzie na tyle długa, że nie zdążycie się załapać. A może uda nam się go wykopać? Rycerka, traktor nam się zepsuł. No i po co się przenosiłyśmy do tych czasów? I jak teraz wrócimy do domu? Miałyśmy Royala, taki wspaniały dom na kółkach, a teraz chciałam przejechać kawałek, już się zakopałam. A tu tak, w Royalu mamy wszystko, a tutaj? No i po co nam było tutaj się przenosić? Jak ja mam teraz do domu pojechać? Jak to nawet chyba nie działa. Aha, ale z tym, ze wspomaganiem. No trudno, wsiadaj. Jakoś spróbujemy się odkopać. Po co zrobimy? Chyba że znajdziesz jakiegoś wikinga, co nas wykopie. Ani już. Nie podobają mi się te czasy. Wracamy do Royala. No cóż, dziękujemy. Był to spontan, ale całkiem fajnie. Podobało nam się, nie powiem. Udało nam się z pogodą. Więcej niż myślałyśmy. Tak, z pogodą. Fajnie się bawiłyśmy. Było zabawnie, śmiesznie, ciekawie. Polecamy ogólnie. Niesamowite, bo jest godzina za 2:19, a do 19 jest muzeum czynne, a zdążyłyśmy po prostu wszystko ogarnąć tak, jak chciałyśmy. Nie zabrakło nam ani minutki. No dobra, nie obejrzałyśmy filmu, ale w sumie tak nie było to takie bardzo ważne dla nas. Idziemy dalej do Eggum. Piknik. A właściwie to jest to miejsce, tam mamy zachód słońca i rozpoczyna się właśnie spektakl słońca na niebie. O, jedziemy. Kluczyki pani. Thank you. Odjazd.